Hej, chcę, żebyś na początek zrobił sobie ćwiczenie, które zrobi ci niezłą rewolucję. Pomyśl sobie, jakby to było, gdybyś wygrał 10 milionów totka i wiedział, że masz 10 milionów, tylko że są jakieś procedury i potrzebujesz poczekać 2 tygodnie na to, żeby odebrać te pieniądze. Jakie jest w tym momencie nastawienie twojego umysłu, jak ty wiesz, jesteś pewien absolutnie, że masz pieniądze i masz ich bardzo dużo. Tylko musisz troszeczkę poczekać, żeby je odebrać. Wyobraź to sobie. Wytłumaczę ci dokładną różnicę, co powoduje, że jedni ludzie mają pieniądze, mają ich bardzo dużo, a inni ich nie mają. Jest to wszystko kwestia twojego sposobu myślenia. To ćwiczenie, które podałem ci na samym początku tego filmu. Co sobie pomyślałeś, jakie jest twoje nastawienie. I teraz popatrz. Ludzie, nazwijmy ich po imieniu, ludzie biedni albo zarabiający skromnie, tak, bo niektórzy nie lubią, jak się ich nazywa biednymi, ludzie zarabiający skromnie. Z czego to wynika? Z tego, że szukają zajęcia płatnego, szukają pracy. W ogóle kwestia tego, że szukają pracy. Jak to u ciebie wygląda? Czy jeśli ty myślisz o pieniądzach, o tym, żeby ich mieć więcej, to myślisz o tym, żeby znaleźć lepiej płatną pracę? Czy może myślisz o pieniądzach jako sposobności, jako możliwości do pomnożenia kapitału? Jakie jest twoje postrzeganie? Czy myśląc o pieniądzach, myślisz o nich jako o problemie? Czy myślisz o tym, że dzięki pieniądzom możesz sobie coś kupić? Podam ci 4 typy ludzi i sprawdź, do którego z nich należysz sam. Ponieważ mamy typ, ja to nazwę w uproszczeniu A, B, C, D. I tak, jest to bardzo ważne, bo jak odkryjesz, w którym miejscu jesteś, a w którym miejscu tak naprawdę chciałbyś być, to zobaczysz różnicę. I zaczniesz zupełnie inaczej podchodzić do swoich finansów. Typ A są to osoby, które w momencie, kiedy pojawia się temat pieniędzy, mają myśli, na co by je tutaj wydać, jak z tych pieniędzy, które zarobią, zapłacić rachunki, zapłacić raty, zapłacić za bilet miesięczny itd., itd. I jeśli te osoby chcą mieć więcej pieniędzy, to pierwsza myśl, jaka im się pojawia, to gdzie by tutaj dostać lepszą pracę. Tak, gdzie dostać lepszą pracę, lepiej płatną pracę, żeby sprzedając swój czas zarobić pieniądze, które potem wyda się na rachunki. To jest typ A. Typ B jest to typ, który być może posłuchał troszkę moich filmów, ale jeszcze nie doszedł do sedna sprawy. Czyli jest to typ ludzi, którzy założyli już jakiś biznes, przestali pracować na etacie, tylko że ich etatem stał się tak naprawdę ich biznes, bo zaczęli pracować na zasadzie wszystko robią sami. Nie wiem, ktoś otworzył sklep, czy hurtownię, czy świadczy jakiekolwiek usługi, ale wszystko robi sam własnoręcznie. Sam robi reklamy, sam obsługuje klientów, sam dowozi towar, sam wydaje towar. Wszystko sam. Te osoby już finansowo różnią się troszkę od typu A, ponieważ zarabiają więcej, jednak bardzo często na życie mają mniej czasu, bo więcej jest rzeczy, które angażują ich czas. I pojawia się tutaj taki problem, że te osoby w momencie, kiedy mają się pojawić jakieś wydatki w życiu, pojawia się w ogóle temat pieniędzy, to jest bardziej kwestia już leasingów, kwestia kredytów, które to pobrali na to, żeby spełnił się ich sen, ich oczekiwania co do poziomu zarobków. Więc zastanów się, czy nie jesteś typem B. Teraz mamy typ C, który jest naprawdę niezwykle interesującym typem, ponieważ tutaj pieniądze zaczynają pracować na ciebie. Jak to się objawia? To są osoby, które mają stworzony jakiś system, gdzie ich wkład pracy jest minimalny albo zerowy. Przykład. Powiedzmy, że nagrasz audiobooka. Audiobooka w tym momencie przy pomocy sztucznej inteligencji jesteś w stanie stworzyć w przeciągu jednego dnia tak naprawdę w dowolny temat, jaki Cię interesuje albo nie interesuje. Jeden dzień na to potrzebujesz i sztuczna inteligencja przygotuje Ci też nagranie audio z lektorem w dowolnym języku świata. Pod spodem dam link do konferencji, gdzie mówiłem więcej na ten temat, więc sobie poglądaj, jeśli nie wiesz w ogóle o co chodzi. I w momencie, kiedy na przykład załadujesz takiego audiobooka na Amazon,
to rzeczy się zaczynają dziać na automacie. Czyli jest raz stworzona rzecz, a tego e-booka będziesz sprzedawać latami. Będzie ci przynosić dochód latami. Ja mam kilka książek, które popełniłem w przeszłości i są to książki, które tylko jedna była sprzedawana w księgarni, książka Róż dupę, pozostałe dwie były tylko sprzedawane na tym kanale i w sumie ponad 30 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Nie jest to jakoś, to nie są książki typu Harry Potter, nie były w jakiś nadzwyczajny sposób promowane, niemniej jest to coś, co będzie mi dawać dochód do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że poświęciłem na to odrobinę czasu, ale widzisz, to jest kwestia systemu. Są systemy oczywiście o wiele większe, gdzie na przykład tutaj dzisiaj jestem w Abu Dhabi, jest na przykład, możesz sobie wynająć jacht i w momencie, kiedy masz firmę, która wynajmuje jachty, masz postawioną stronę internetową, gdzie ludzie na automacie sobie to wynajmują, jest informacja automatycznie przekazywana do właściciela, automatycznie jest pobierana płatność. Można, kwestia reklamy, reklamę można zlecić na zewnątrz, możesz sam poustawiać na początku reklamy i system, gdzie ty nie wkładasz swojego czasu, nie angażujesz się w coś, co zaczyna ci przynosić dochody. Wtedy jesteś w punkcie D. Jesteś wtedy w punkcie C. Żeby być w punkcie D, tam jest punkt D. Takich punktów D, co to jest tam? Tam jest pałac króla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak, tam jest pałac i król, to już możesz pomyśleć na takiej zasadzie, że jest to podejście królewskie. Są osoby, które mają pieniądze, które zarobiły sobie w przeszłości, albo już wyniosły takie przekonanie, że pieniądze należy inwestować. Więc król tego oto kraju nie musi, oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby był typem A, albo B, albo C. On jest od urodzenia w punkcie D. Więc od urodzenia uczono go, w jaki sposób ma inwestować pieniądze. Jeśli byłeś kiedykolwiek w Emiratach Arabskich, to widziałeś, jakie tutaj jest bogactwo. Tutaj nie ma czegoś takiego, że bieda wylewa się na każdym kroku, gdzie ludzie narzekają, gdzie jak ktoś jest bogaty, to mu wypominają, że jest bogaty. Po prostu jeśli ktoś widzi, że komuś innemu jest dobrze, to zaczyna myśleć, co by tutaj zrobić, żeby jemu też było dobrze. Ale ponieważ to jest tutaj król, to król ma też coś takiego, że raz w miesiącu robi audiencję i ty jako mieszkaniec, w sensie musisz być, twoi rodzice też muszą być Arabami, więc ty raczej nie będziesz mógł z tego skorzystać, ale jeśli ci jest nie tak, idziesz na audiencję do króla i mówisz do króla, nie mam gdzie mieszkać, no to król ci da dom, mieszkanie, da ci samochód, bo król jest łaskawy. Tak to wygląda, ale osób, które są jakby opisujemy je jako D na poziomie królewskim, podejrzewam, że znasz takie osoby ze swojego otoczenia, które mają złotówkę i kombinują, co by tu zrobić, żeby z tej złotówki zrobić 2 złote, żeby z tej złotówki zrobić 10 zł, żeby z tej złotówki zrobić 10 tysięcy złotych. Widzisz, i to jest potężna różnica w sposobie myślenia osób A, a osób D. Nie to, jakby tutaj pójść na drugi, trzeci etat, żeby sobie dorobić, żeby sprzedać jeszcze więcej czasu, jeszcze bardziej się zachorować, jeszcze ciężej pracować, tylko kwestia, jak to zrobić, żeby albo możesz pomyśleć o systemach, stworzyć systemy, które będą ci dawać zarobek, albo od razu wszelkie pieniądze, jakie masz, jakie zarabiasz, od razu nastawić swoje myślenie, co by tu zrobić, żeby to pomnożyć. Powtórzę, osoba A nie myśli o tym, jak te pieniądze pomnożyć. Ta osoba myśli, jak spłacić rachunki, jak kupić sobie za to rzeczy. I to jest, widzisz, zasadnicza różnica. Więc przemyśl to sobie dokładnie, bo to jest naprawdę niezwykle, jak sobie uświadomisz, jak system w cudzysłowie działa, to zmieni się twój sposób myślenia, zmieni się twoje nastawienie i od teraz zaczniesz sobie zadawać pytanie, jak każdy pieniądz pojawi się w twojej ręce, co by tu zrobić, żeby go pomnożyć, a nie co by tu zrobić, żeby go jak najszybciej wydać, bo cię, nie wiem, gryzie w kieszeni, że taki oto tutaj jest. Do usłyszenia.